Sukces temu, według mnie, polega na miksie kilku czynników. Ta cena jest w roli głównej, ale chińskie platformy, szczególnie temu, ogrywa to w sposób taki, taki bonusowy. My jako Polska jesteśmy rynkiem, który plus minus ma udział e-commerce'u w retailu 10%. Dojrzałe rynki typu UK czy Niemcy to jest udział. Średnia wartość koszyka już się zmienia. Jeszcze w listopadzie to było 87% wartości koszyka Allegro. Buy now, pay later, nakup dziś, zapłać później. Że widać ewidentnie, że ta metoda płatności. Od juniora do Digital Pro. Cześć, nazywam się Adam Chudzik i to jest kolejne spotkanie z cyklu od juniora do Digital Pro. Dotknęliśmy trochę tematu podczas poprzedniego odcinka i rozmawialiśmy o największych sklepach internetowych w Polsce. Nastąpiła historyczna zmiana, zobaczymy jak długo się utrzyma, ale dane Gemiusa pokazały, że pierwszy raz od nie pamiętam jak dawna chiński gracz Temu wyprzedził pod względem ilości odwiedzin Allegro. No i nie mogło się wydarzyć inaczej, zaprosiłem Ewę do nas dzisiaj, żeby o tym porozmawiać, plus drugi bardzo ważny temat to płatności, także nasza rozmowa będzie miała dzisiaj takie dwa duże segmenty. Cześć Ewa, fajnie, że do nas przyszłaś. Cześć, ja również się cieszę, dziękuję za zaproszenie. Ewa, opowiedz może na początek tradycyjnie o Twoim doświadczeniu, czym się zajmowałaś zawodowo w życiu. No jednym słowem finansami, pieniędzmi, ale w takim ujęciu bardziej kreatywnym. Moje doświadczenie zawodowe to już ponad 18 lat, w tym roku 19, gdzie zajmuję się głównie tworzeniem produktów kredytowych, strategią, szczególnie w bankach i szczególnie dla firm, dla podmiotów MŚP i korporacyjnych. Natomiast ostatnie lata to jest fajna przygoda z e-commerce. Moje doświadczenie w Allegro pozwoliło mi jakby połączyć wiedzę o finansach, tworzenie produktów kredytowych, finansowych ze światem online. Tam spełniłam swoje marzenia o braku jakby limitów takich, formalnych w tworzeniu tego typu produktów. To był fajny czas i on mnie też zainspirował do tego, żeby pójść po kolejne marzenie, a kolejnym marzeniem było posiadanie własnego biznesu, własnej firmy. I od 2 lat rozwijam When You Buy, spółkę, która działa w świecie online, natomiast nie pozbyłam się i nie wyrzekłam ani finansów, ani niczego, co jest mi bliskie, także rozwijamy When You Buy, narzędzie, które pozwala naszym użytkownikom na pilnowanie zamówień i zwrotów online. Widziałem ostatnio, że przeprowadziliście z Sebastianem, pozdrawiamy Sebastiana, bardzo Pozdrawiamy, tak. ciekawe ćwiczenie dotyczące właśnie zakupów. Jednym z powodów, dlaczego zaprosiłem Ewę, jest to, że Ewa nie dysponuje jedynie domysłami, ale posiada konkretne dane, o których dzisiaj możemy porozmawiać, o tym, co kupują ludzie na Temu. Także Ewa, jakbyś mogła powiedzieć w ogóle skąd taki pomysł na to badanie, co z tego wyszło. Powiedziałem, że dzieliliście się spostrzeżeniami, one były bardzo interesujące. Tak. Może zacznę od tego w ogóle skąd When You Buy ma takie dane, bo to jest chyba najważniejsze. Tak jak wspomniałam, When You Buy to jest narzędzie, które pomaga naszym użytkownikom w pilnowaniu, czy jak to woli, ogarnianiu zakupów online. To jest taka przechowalnia dla wszystkich zamówień, które zrobiliśmy w internecie, w najbardziej popularnych marketplace'ach czy platformach zakupowych w Polsce. I jak to się dzieje, że te zakupy tam lądują? No, bardzo prosto. Użytkownicy przechowują u nas swoje takie wirtualne paragony, czyli historię tego, co kupili, tak jak wspomniałam, w najbardziej popularnych sklepach. I z jednej strony dajemy naprawdę ciekawą wartość dla użytkowników, bo żadne już więcej pieniądze nie są przez naszych użytkowników tracone, wszystko mają pod kontrolą, wiedzą, które paczki przyszły, które jeszcze nie, które zwroty zostały rozliczone. Ale ta sytuacja ma też drugą stronę medalu i tą drugą stroną medalu jest fakt, że integrujemy dane, które dotąd nie były w ogóle agregowane.
I przewagą jest też to, o czym powiedziałeś, Adam, że przechowujemy dane kompletne. To znaczy, to nie jest tak, że nasz użytkownik zeskanuje jeden paragon, a 3 kolejne nie. My popieramy tak jakby komplet historii jego zakupów z danego sklepu. Oczywiście za jego zgodą on nam przekazuje te dane, więc mamy informację bardzo kompletną i wiarygodną co do tego, co klienci kupują w których sklepach. Dodatkowo widzimy pełen obraz tych zakupów, czyli nie skupiamy się tylko na jednym sklepie i nie patrzymy, jak on kupuje w obrębie danego sklepu, ale przez to, że naszym nośnikiem jest klient i on udostępnia nam informacje o swoich zakupach zarówno w marketplace'ach typu Allegro, Temu, jak i takich bardziej branżowych sklepach typu Media Expert, Zalando, Reserved, H&M, po spożywkę, czy bardziej taką powiedzmy przemysłową spożywkę typu Lidl, to my widzimy jakby pełen obraz zakupów klienta z reprezentacją niemal każdej branży czy każdej kategorii, mówiąc naszym językiem e-commerce'owym. I analizując te dane, dostrzegamy też informacje, których normalnie nie dostrzegalibyśmy na rynku, nie mając właśnie tych wszystkich puzli w układance. I rzeczywiście zdarzyło się tak, że ja dzieliłam się informacjami o tych danych, właściwie o wnioskach, które płyną z tych danych już jakiś czas. My dopiero zaczynamy działalność na rynku, więc też rośniemy cały czas na bazie, ale już ta baza jest całkiem imponująca, bo opieramy swoje wnioski na 170 000 transakcji zrobionych przez naszych klientów. I któregoś dnia właśnie jakby tak się zgadaliśmy z Sebastianem, że dobrze by było połączyć siły. Uniwio to jest niewątpliwie marka i to jest niesamowita też kompetencja, doświadczenie, relacje biznesowe, a When You Buy to jest unikalny set danych, który daje ogrom możliwości jakby takich właśnie analitycznych i też jakby rzuca zupełnie nowe światło na analizę rynku e-commerce póki co w Polsce. Połączyliśmy siły, połączyliśmy nasze perspektywy i komentarze do tych danych i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bo artykuł, który wypuściliśmy, spotkał się naprawdę z fajnym odbiorem na rynku. No i muszę się pochwalić, że zdobył też 1 w Rzeczpospolitej, co jest naszym ogromnym sukcesem, szczególnie moim jako startupera When You Buy. Podlinkujemy ten artykuł na pewno w pierwszym komentarzu. Ewa, powiedz, co wyszło z tego badania? Co Polacy kupują na Temu tak naprawdę, bo na tym się rozumiem skupiliście. Tak, no wiesz co, najkrócej można powiedzieć, że wszystko i właśnie to jest też taką cechą charakterystyczną Temu, szczególnie w tych produktach czy w tych transakcjach, które my obserwujemy. Tam wciąż mimo rosnącej skali i to bardzo rosnącej, ja wspominałam, że te zakupy na Temu, one w zeszłym roku urosły ponad 6-krotnie rok do roku na tej samej bazie klientów, czyli analizując tą samą bazę klientów, my widzimy, że oni w zeszłym roku kupili 6 razy więcej na Temu niż kupili w 2023, a w 2025 ta dynamika wciąż się utrzymuje bardzo wysoka. To analizując ich wydatki na Temu, możemy powiedzieć, że tam wciąż jest mało powtarzalności. Jest bardzo rozproszony asortyment, bardzo różne produkty, takie, o których byśmy nawet nie myśleli, że istnieją, takie ciekawe, jakby śmieszne czasami, natomiast to wciąż są produkty mało powtarzalne, ale ich liczba w koszyku i wartość całego koszyka z miesiąca na miesiąc rośnie. Więc kupujemy różne rzeczy. Kupujemy maty do przesadzania kwiatów, kupujemy nauszniki dla zwierząt na zimę, dla psów na zimę, ale kupujemy też coraz więcej kosmetyków. To jest moje odkrycie ostatnio, czyli już przechodzimy z fazy takiej typowo gadżeciarskiej na fazę taką właśnie typu kosmetyki. Czy mówimy teraz o zakupach na Temu, czy w ogóle mówisz o całej bazie, którą dysponujesz? Nie, Temu, wyłącznie Temu. Wyłącznie Temu, tak. Natomiast jak powiemy sobie o całej bazie, załóżmy, że tylko i wyłącznie tych platform chińskich póki co, no to tam ewidentnie i są różnice, co kupujemy na Temu, co kupujemy na AliExpressie, a co kupujemy w Sheinie.
czy w Sheinie, bo niektórzy tak mówią. Jak to się wymawia właśnie? To jest... No właśnie, ja do tej pory mówiłam Shein, ale ktoś mnie Ja też. niedawno poprawił, że mówi się Shein. Shein, okej. Shein, tak samo nie Temu, tylko podobno Timu. No wiadomo, jakby to już jest pewnie anglojęzycznie. Natomiast zostawmy Sheina, bo chyba wszyscy w Polsce, czy większość w Polsce mówi Shein. Więc na Sheinie kupujemy głównie ubrania, modę i ewidentnie widać, że Shein podgryza nasz rodzimy rynek, czy bardziej lokalny, bym powiedziała, nie rodzimy, bo najbardziej cierpi z tego powodu Reserved, w drugiej kolejności H&M. Na AliExpress wciąż kupujemy dużo wszystkiego, czyli AliExpress jest najbardziej zbliżony do Temu i najbardziej oba te sklepy są zbliżone asortymentowo do Allegro. Shein nie ma właściwie nic wspólnego z Allegro, tam jest bardzo mała korelacja zakupów tych użytkowników właśnie z Allegro. Najwięcej widać ten kanibalizm zakupów reservetowych i high-emowych, ale relatywnie mało cierpi Zalando na obecności tych chińskich platform. Więc to są informacje, które my wyciągamy z When You Buy'a. I teraz pytasz się jeszcze o to, co kupujemy i jak to wpływa na Allegro. Tak jak wspomniałam, ten asortyment jest bardzo rozdrobniony i bardzo zróżnicowany, natomiast możemy powiedzieć z całą pewnością, bo analizujemy te dane już któryś miesiąc z kolei, możemy powiedzieć z całą pewnością, zakupy na Temu są kompletnie inkrementalne względem Allegro. Co to oznacza? Oznacza, że ci użytkownicy zaczęli kupować na Temu produkty, których dotąd nie kupowali na Allegro, mimo że te oferty są tam dostępne. Czyli ja na Allegro mogłam widzieć matę do przesadzania kwiatów, ale w życiu nie wpadłam na to, żeby ją kupić na Allegro. Natomiast jeżeli ta mata spotkała mnie w Temu, to ja ją kupiłam i zaczynam kupować tam inne rzeczy. Ale też ważna informacja, wspomniałam o tym, że niektóre z chińskich platform kanibalizują czy zabierają zakupy tym naszym znanym sklepom internetowym, to okazuje się, że jak analizujemy sobie zakupy użytkowników Allegro i tych samych użytkowników zakupy w Temu, to my nie widzimy tej kanibalizacji, a wręcz przeciwnie. Z naszych danych wynika, że klienci, którzy kupują na Allegro i kupują na Temu, wydają na Allegro 20% więcej. Czyli tak jakby zakupy na Temu jeszcze bardziej zachęcają do kupowania online. Jak bierzemy pod uwagę bazę klientów, którzy kupują tylko na Allegro, nie mają tej ucieczki czy tej drogi na chińską platformę, to ich zakupy są stałe. Czyli jakby to są też ciekawe informacje, że z jednej strony to są inkrementalne zakupy, a z drugiej strony one również podbijają zakupy na innych platformach zakupowych, na innych marketplace'ach. Niektórym zabierają. Okej. Ostatnio jeszcze nie zdążyłem się wgryźć dokładnie, ale łączę te kropki. Ty mówisz o tych zakupach inkrementalnych i ostatnio, jeżeli dobrze zauważyłem, mignęło mi dosłownie na LinkedInie, że wzrósł udział zakupów internetowych, e-commerce w stosunku do całego retailu, więc tak sobie myślę, Temu wysoko, zakupy inkrementalne, wzrost udziału. Także jakby Tak, ale do wiesz, Adam, jest wgryzienia jeszcze, się. tak, ja nie mogę teraz jeszcze zdradzić szczegółów, zapraszam Was wszystkich już za kilkanaście dni. Będziemy analizować razem z panem Paragonem. Pan Paragon to jest taki nasz brat, który analizuje paragony ze sklepów fizycznych, takich offline'owych i połączyliśmy siły i chcemy razem przeanalizować wpływ właśnie tych chińskich platform zakupowych na zakupy nie tylko online, które ma When You Buy, ale też offline, które ma pan Paragon. Głównie właśnie w tych takich, powiedzmy, bliźniaczych sklepach typu Action, Teddy i tego typu marketach.
I tam też są bardzo ciekawe dane. To znaczy, dobrze kombinujesz, idziesz w dobrą stronę, bo Hipoteza oczywiście, to jest tak, to jest hipoteza. hipoteza i my cały czas też ją badamy, bo wiadomo, jakby im więcej mamy danych, tym bardziej wiarygodne są te wnioski. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że te chińskie platformy, one nie tylko mieszają nam w świecie online, one Powiem zmieniają tak, cały że obraz retailu. przed naszym spotkaniem sprawdzam, jest taki portal Fox Intelligence, to jest platforma firmy badawczej Nielsen. Oni jeszcze do niedawna udostępniali super ciekawe dane, top 10 z największych rynków Unii Europejskiej. I temu wszędzie było wysoko. Tak. Myślałem, że uda mi się zdobyć najnowsze notowanie, natomiast już jest zamknięte, jest to za bramką, czyli zakładam, że ten okres dzielenia się tymi danymi minął. Jeżeli to jeszcze gdzieś jest dostępne i ktoś obejrzy, bardzo chętnie zobaczę te dane, natomiast nie udało mi się. Natomiast z ostatniego notowania widziałem to kilka miesięcy temu faktycznie miesza nie tylko u nas na rynku. Czy ty, Ewa, możesz powiedzieć coś na temat profilu kupującego Wiesz na co, te chińskiej platformy? ja bym dość ostrożnie podeszła do tego profilu, dlatego że jakby chcę się opierać na danych, które my zbieramy w When You Buy i ja mogę powiedzieć tylko o tym, że jaka jest płeć i ewentualnie jaki jest obraz taki zakupowy użytkownika. Niestety nie mam jego wieku, więc tutaj nie będę się wymądrzała, czy to jest ktoś młody, czy stary, czy w średnim wieku. Natomiast wiemy po naszych danych, że kupują właściwie porówno mężczyźni i kobiety z lekką przewagą mężczyzn, co ciekawe. Z lekką przewagą mężczyzn. Wiemy, że średnia wartość koszyka jest wyższa, to już też zapowiadałeś i my to też obserwujemy tutaj w When You Buy, że zresztą z naszych danych w ogóle wynika, że mężczyźni mają wyższe koszyki niż kobiety. Tu zachęcam Was do weryfikacji naszego listopadowego artykułu, raportu dostępnego na stronie www.kupione.co i tam to rozwałkowujemy bardzo dokładnie. Czyli to jest mężczyzna, który kupuje więcej per koszyk niż na Allegro i to jest profil, to jest osoba, która nie kupuje monosklepowo, to znaczy nie ma tylko Allegro i tylko temu. To jest użytkownik, który zazwyczaj kupuje, jest świadomym użytkownikiem internetu, świadomym kupującym w internecie, czyli możemy widzieć jego zakupy zarówno na Zalando, jak i na Reservcie, jak i w Media Expert. Także to nie jest tylko jakby wybór jednoplatformowy czy jednomarketplace'owy. Świadomy użytkownik, głównie mężczyzna, ale to jest delikatna przewaga nad kobietą. To jest ciekawe to, co powiedziałaś. To jest ciekawe a propos mężczyzn. Tak. No wiesz, my też, pamiętam kiedyś brałam udział w panelu dyskusyjnym w temacie Buy Now, Pay Later, gdzie miałam zaszczyt siedzieć obok naprawdę mądrych osób z Klarny, PayPal czy Allegro Pay'a i tak sobie właśnie dyskutowaliśmy na temat chociażby Buy Now, Pay Later, czy Buy Now, Pay Later jest kobietą czy mężczyzną. I oczywiście przedstawiciele PayPal czy Klarny mówili zdecydowanie, że Buy Now, Pay Later jest kobietą. Ja z kolegą z Allegro Pay mówiliśmy, że z naszych danych wynika, że to jest mężczyzna. I wiesz, to wszystko zależy od tego, co analizujesz. Jeżeli analizujesz dane ze sklepów, które są sfokusowane na modzie, no to tam będziesz miał kobietę. Natomiast jeżeli analizujesz takiego miksa marketplace'owego, jakim jest chociażby Allegro, a my mamy duży udział transakcji Allegro, modowych również, ale Allegro też, no to widać ewidentnie, że to jakby to się zmienia. Tak, mężczyźni kupują dużo i mężczyźni mają zdecydowanie wyższe koszyki. Udział asortymentowy jest bardzo podobny, tam są różnice, ale niewielkie w udziale poszczególnych kategorii. Metody płatności też się delikatnie różnią, ale to nie są jakieś drastyczne różnice, że można powiedzieć, że tym płaci, a tym na pewno nie. Jakby tu są różnice procentowe. Zachęcam jakby do analizy tego raportu. Będziemy prawdopodobnie na początku czerwca publikować taką najnowszą wersję właśnie raportu kupione.co, gdzie
odświeżymy trochę te dane o kolejne pół roku. Możemy też wykorzystać nasze social media, Ewa, żeby Dziękuję. udostępnić widzom te dane, bo jak ty się za coś zabierasz, to wiesz, że będzie ciekawie, dlatego cię tu zaprosiłem. dziękuję, Ja Adam. myślę, że jeden komentarz dla naszych widzów, to my jako Polska jesteśmy rynkiem, który plus minus ma udział e-commerce'u w retailu 10%. Dojrzałe rynki typu UK czy Niemcy to jest udział plus minus 25-30%, także przed nami jeszcze długa droga. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Ja sam po sobie nawet widzę, że sam zacząłem więcej różnych rzeczy kupować, bo jest to mega wygodne. I No jest to dużo oszczędność tak, czasu. dlatego powstało When You Buy, wiesz, bo to nie, When You Buy nie jest o tym, że nie możesz kupić w internecie, tylko właśnie o tym, że kupujesz dużo w różnych sklepach i czasami już się gubisz, wiesz, w tym, czy wszystkie paczki przyszły, albo czy sprzedawca rozliczył zwrot, albo w ogóle ile jeszcze mam na oddanie konkretnego produktu, więc dokładnie tak i też nam się wydaje, że nasz rynek jest bardzo dojrzały, a okazuje się, że nawet do liderów europejskich mamy jeszcze sporo przestrzeni. Te dane, o których wspomniałem, są bardzo łatwo dostępne na Statiście na przykład. To jest też taki portal o wysokim credibility, tak, więc też podlinkujemy. PwC niedawno wypuściło bardzo właśnie ciekawy raport w tym temacie, mówiący właśnie o tym, jaki jest potencjał retailu online w Polsce. Widzimy, Ewa, jak bardzo te chińskie platformy są agresywne cenowo, tak? Czyli te nagrody, drony, ceny 5 zł za sztukę. Czy to jest pytanie, czy jakby dotarliście do tego typu wniosków? Czy tutaj wyłącznie cena czyni cuda, ja mogę się wysłowić dzisiaj, czy są jeszcze jakieś inne elementy tutaj, które przyciągają użytkowników? Wiesz co, zdecydowanie cena, to na pewno, natomiast to nie jest jakby efekt czy sukces temu, według mnie, polega na miksie kilku czynników. Ta cena jest w roli głównej, ale cena fajnie zaprezentowana, to znaczy hiperpersonalizacja. I moim zdaniem dużo się mówi o chińskich platformach, mało się mówi o tym, ile można się od nich nauczyć, a ja uważam, że właśnie w kontekście chociażby edukacji, o której wspomniałeś, to jest coś, z czego warto brać przykład, to znaczy jak można skutecznie zachęcić do zakupu produktu, tak jak to się mówi, wykreować potrzebę, czy uświadomić potrzebę i moim zdaniem temu jest w tym mistrzem świata. Bo no właśnie, kupujemy rzeczy, o których istnieniu nawet nie mieliśmy pojęcia i które wydawałoby się są nam nieprzydatne, typu czyściki do przestrzeni między oknami, maty do przesadzania kwiatów, przecież niedawno jeszcze radziliśmy sobie z gazetami, a teraz nagle potrzebujemy maty, nauszniki dla zwierząt i tego typu rzeczy. Ale chodzi o to, że dobrze zaprezentowany produkt, który jest w stanie u Ciebie wykreować tą potrzebę posiadania akurat tego gadżetu, jeszcze zmiksowany z dobrą ceną, powoduje, że Ty odważysz się to kupić. To jest jedna rzecz. Czyli ta hiperpersonalizacja, która sprawia, że nawet jak nie jesteś przekonany za pierwszym razem, to za drugim czy za trzecim ta cena dla Ciebie będzie już zdecydowanie niższa, odpowiednia do Twojego profilu i Ty w końcu się skusisz. Natomiast ciekawe jest też to, różne głosy na rynku się pojawiają, natomiast ja się wciąż opieram konsekwentnie na danych, na paragonach. Ciekawe jest też to, że klienci wracają. Wbrew temu, co się mówi, że to są jednorazowe zakupy, że słaba jakość i tak dalej. Owszem, takie głosy są i ludzie mówią, że zdarza się, że połowa produktów idzie do kosza albo w kąt, to mimo wszystko coś ich ciągnie do tego typu platform i oni wracają po kolejne zakupy. I ja bym z tego wyciągnęła kilka takich smaczków. To znaczy, pierwszy jest taki, że cena odpowiednio zmiksowana z hiperpersonalizacją. Odkładam reklamę na bok, bo wszyscy tutaj wiemy, że ilość miliardów włożonych w komunikację robi swoje. Ale jak już wejdziesz do tego temu i zdobędziesz te jedynki w downloadach aplikacyjnych, to mimo wszystko ty tam zostajesz,
kupujesz i wracasz. I na tym się skupię, na tych ostatnich elementach. Cena połączona z hiperpersonalizacją. Ciekawy dobór asortymentu i jego prezentacja. I jeszcze raz przypominam, ludzie kupują rzeczy, których nigdy nie kupowali na Allegro, mimo że te rzeczy tam są dostępne w podobnej cenie. Nikt nie wpadł na to, żeby je tam kupić. Dopiero temu nas zainspirowało do tego, że my kupujemy te rzeczy. Pojedyncza cena produktu, cena pojedynczego produktu jest wciąż zdecydowanie niższa niż ta na Allegro. Nie mówię o tym samym asortymencie, ale generalnie o takim unit price'ie w koszyku. Ciągle temu to jest około 30% ceny Allegro, pojedynczego produktu średniego. To jest bardzo duża różnica. Bardzo dużo. I to się utrzymuje. Wiesz, my analizujemy te dane już 1,5 roku i ta wartość się utrzymuje. Ale średnia wartość koszyka już się zmienia. Jeszcze w listopadzie to było 87% wartości koszyka Allegro, a teraz już jest 103%. Przed spotkaniem jeszcze zajrzałam do danych kwietniowych, nie mamy jeszcze zamkniętego miesiąca, ale ten kwiecień również wygląda lepiej niż poprzedni miesiąc, jeżeli chodzi o wartość koszyka. Czyli widać ewidentnie, że kupujemy dużo tanich rzeczy. No faktycznie. Wiesz, dużo tanich rzeczy i wracamy po kolejny zakup. I to jest moim zdaniem fenomen temu. Że nie ma, wiesz, jednej rzeczy. I popatrz, tam nie za bardzo masz program lojalnościowy, nie? No bo tam nie masz tak naprawdę programu lojalnościowego. Tam nie grają metodami płatności, bo tam nie ma jakichś specjalnych ofert pod programy, pod metody płatności. Tam nie masz aspektów bezpieczeństwa. Nigdy w komunikacji nie słyszałam w reklamach, że te zakupy są bezpieczne. Tak? Ludzie sobie to ogrywają inaczej. Z naszych danych wynika, że ponad 74% transakcji jest opłacanych na przykład blikiem na temu. Czyli ludzie chcą mieć ten element bezpieczeństwa, ale on nie jest gwarantowany w żaden sposób przez instytucje temu. Tak? A mimo wszystko oni tam kupują. Coraz lepszy jest czas dostawy, szybszy, coraz łatwiejsze są zwroty. My też widzimy, że jeszcze rok temu mieliśmy zwroty bliskie zeru na temu. Dzisiaj już zaczynają trochę odbijać od zera, czyli ludzie uwierzyli, że zwroty są możliwe i rzeczywiście my zrobiliśmy eksperyment. Oni oddali nam pieniądze w ciągu 2 dni roboczych za oddane. W ramach eksperymentu zrobiliśmy zwroty na Temu, Shein i AliExpressie. Ze wszystkich 3 platform dostaliśmy pieniądze od 2 do 4 dni roboczych. Więc to naprawdę jakby jest jakościowo, no wiesz, bez dyskusji, nie? Możesz podważać jakość tych produktów, możesz podważać jeszcze czas dostawy, tak? Ale jest sporo elementów, które przekonują użytkowników. I teraz ciekawa jest rzecz, że wiesz, pytanie jest, co sprawia, że ty wybierasz ten asortyment, albo jakby co dla ciebie jest ważne. I jakość produktów jest jedną z nich. I ja się absolutnie zgadzam, wiesz, z tym wszystkim, co robi Izba Gospodarki Elektronicznej wraz z innymi instytucjami, które piętnują, wiesz, złą jakość czy szkodliwe produkty, które są właśnie w tych elementach sprowadzanych z Chin. Tylko pytanie, czy tego samego nie ma, wiesz, na rodzimych marketplace'ach w sprzedaży, nie? Czy to jest rzeczywiście coś innego, czy to jest kwestia jakby miejsca sprzedaży, nie? To jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że ludzi też nie oszukasz. My jako konsumenci, my wybieramy naszymi klikami czy naszymi nogami stacjonarnie i my mówimy, co nam odpowiada, co nie. I teraz jak mówiłam na początku, popatrz, Temu, czy tam powiedzmy, że Shein, bo Shein jest bardziej takim asortymentowo bliższym sklepem do sklepów modowych. Shein bardzo uszczupla sprzedaż Reserved i H&M, a jest właściwie, wiesz, jakby neutralne względem Zalando. Czy to przypadek? No nie, to nie jest przypadek. Zalando ma zupełnie inny asortyment. Tam widzimy spadek sprzedaży u danych klientów, którzy zaczęli kupować na Sheinie. Inna półka, Ewa, prawda? Na Zalando jest inna półka. Tak. To czyli te tanie produkty, no tak naprawdę są w bezpośredniej konkurencji właśnie z chińską ofertą, nazwijmy tak. Dokładnie bardzo ogólnie.
I Okej. ci klienci, To którzy kupowali na Reserved, na H&M-ie i zaczęli kupować na Sheinie, to rzeczywiście mniej wydają w tych pierwszych platformach i te pieniądze przeszły do Sheina. Ale ci klienci, którzy kupowali na Zalando i zaczęli kupować na Sheinie, dalej kupują na Zalando. Odrobinę mniej, 10%, ale dalej kupują na Zalando prawie tyle, ile kupują. No powiem Ci, że bardzo ciekawe, Ewa, to co mówisz, bo ja spodziewałem się, że będzie cena, 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 natomiast podsumowując, ta hiperpersonalizacja teraz znów na bardzo wysokopoziomowo łączę kropki. Ja osobiście nie dokonałem zakupu na żadnej z tych platform jeszcze, natomiast rzeczywiście widzę na social mediach, jak bardzo wchodziłem na stronę i widzę, że ile kasy wydają na reklamę. To jest bardzo, rzuca się w oczy. Natomiast łącząc te kropki, ty wspomniałeś o takich typowych programach lojalnościowych. Wiem, że za pula nagród do wyboru w momencie przy pierwszym zakupie produktu. To znaczy, wiesz, te programy, one działają w ten sposób, że one nie obniżają, inaczej. Chodzi o to, żeby klient zobaczył produkt w odpowiedniej dla siebie cenie. Oczywiście nie możesz zaprezentować tego samego produktu w różnych cenach dwóm różnym klientom, ale chińskie platformy, szczególnie Temu, ogrywa to w sposób taki, wiesz, taki bonusowy, takich właśnie nagród, o których wspomniałeś. To znaczy, to jest tak, że ty wchodząc po raz kolejny na stronę, bierzesz udział oczywiście w tych takich różnych tam kołach fortuny, losowaniach, loteriach i tak dalej, ale generalnie chodzi o to, że ty dostajesz produkt, który obserwowałeś w niższej cenie niż go widziałeś na początku. I oni zbierając oczywiście dane o Twoich podróżach po Temu, o tym, co klikasz, czego nie klikasz, ile się zastanawiasz nad którymś produktem, też mierzą jakby Twoją wrażliwość tą cenową, ale też twój gust, Twoje wybory konsumenckie. I każda kolejna wizyta w Temu jest, i to potwierdzają dane, jest coraz lepiej do Ciebie dopasowana. Wiesz, i to o tym moim zdaniem jest. I mało się o tym mówi, a szkoda. To znaczy ja jeszcze raz podkreślę, jestem całym sercem za tym, żeby były równe szanse dla wszystkich sprzedawców, żeby nie faworyzować, żeby nie popierać tego całego zła, które tam rzekomo jest. Natomiast chodzi mi o to, żebyśmy też nie byli ślepi i głusi na innowacje, na technologię i na to, co spotyka naszych klientów, bo na koniec dnia my walczymy o tego samego klienta. I szkoda, że tak mało mówimy o tym właśnie, co tam jest dobre i nie powielamy tego, a tracimy, wytrącamy naszą energię na jakąś walkę. Nie? Chciałbym teraz porozmawiać o płatnościach. No niewątpliwie jesteś mądrą głową, jeżeli chodzi o ten temat. Jakbyśmy powiedzieli trochę naszym widzom, jak w ogóle się płaci w internecie, co jest najczęściej używane. Mnie bardzo interesuje, kup teraz, zapłać później. Tak? Wiesz, Adam, płacimy bezpiecznie. I to jest najważniejsze. To znaczy, żadne innowacje płatnościowe nie będą popularne, o ile nie będą bezpieczne. I to podkreślają wyniki i użytkownicy. Czym płacimy dzisiaj? Płacimy głównie blikiem. Blik króluje, blik zawładnął naszymi portfelami. Wszędzie poza Allegro ten blik jest nawet ponad 70%. Jego udział w płatnościach jest ponad 70%, natomiast w Allegro jest trochę inaczej. Tam ten blik ma udział powyżej 30%, czyli trochę niższy niż wszędzie indziej, ale z racji tego, że masz do wyboru inne metody. I rzeczywiście jakby drugim najbardziej popularnym sposobem płacenia jest Buy Now Pay Later, który już według naszych danych menu-buyowych sięga ponad 19%. Allegro w oficjalnych raportach wspominało o 14-15%, więc prawdopodobnie my mamy tych hard buyerów, szczególnie tych Buy Now Pay Laterowców, ale rzeczywiście ten udział jest bardzo wysoki. I co jest ciekawe, już jak skupimy się na Buy Now Pay Later, na kup dziś, zapłać później, że widać ewidentnie,
że ta metoda płatności uzależnia. To znaczy ona jest na tyle fajna, na tyle się do niej przyzwyczajamy i przyzwyczajamy swój cash flow prywatny, że szukamy tej metody płatności w różnych sklepach. I my to widzimy w When You Buy, to znaczy widzimy, że jeżeli użytkownik płaci regularnie Buy Now, Pay Later w Allegro, to on będzie szukał tej metody płatności w H&M-ie, będzie jej szukał w Reservcie i w innych sklepach. Oczywiście dostępność jest różna i tu jest też dużo możliwości takich rynkowych, które niesie za sobą taka sytuacja, ale co ciekawe, tej metody płatności nie da się już przemilczeć ani zignorować. Ona jest i ona zdobywa nasze portfele. Kosztem chociażby przelewów, pay by linków tak zwanych i kosztem kart kredytowych. Więc ciekawa jestem, jak to się będzie rozwijało, bo jeszcze do niedawna przecież Blik był ciekawy, ale raczej nie był jedynką, a na pewno nie Buy Now, Pay Later. Pamiętam, że startowaliśmy od jednocyfrowych udziałów w płatnościach. Co warto powiedzieć, jeżeli jesteście sklepem internetowym, czy myślicie w ogóle o sprzedaży swojego asortymentu, to zdecydowanie pamiętajcie o tym, że to, jakie metody płatności zaprezentujecie klientom, to jest też klucz do sukcesu. To znaczy klienci szukają, kupują, bo jest dana albo nie ma danej metody płatności. Klienci, wartości koszyków są uzależnione od danej metody płatności i widać ewidentnie, że właśnie Buy Now, Pay Later podnosi nam wartość koszyka, zwiększa nam częstotliwość transakcji. Oczywiście jest to skorelowane z większymi zwrotami, z wyższym poziomem zwrotów, ale to jest zarządzalne. Także to jest jakby, tak jak wspomniałeś na początku, Adam, to jest jakby oddzielny profil klienta, który dokonuje płatności tą metodą płatności. Ciekawe, czyli 20% plus minus. No, według Kupuje danych tą metodą. tak, myślę, że oficjalne raporty Allegro mogą mówić o jakichś 14-15, no bo oni się opierają jednak na zdecydowanie większej puli Większa baza. transakcji. Tak, więc ja mogę powiedzieć na temat tego, co my dzisiaj widzimy w When You Buy'u, ale też porównujemy sobie to do Klarny, do PayPal, bo to są najbardziej popularne dzisiaj metody płatności. Innych, szczerze mówiąc, nie widzę w tych sklepach. I co ciekawe, na razie jeszcze nie widzę w danych tej migracji prowajderów, to znaczy wiemy, że PayPal wypuściło kartę, którą można płacić wszędzie, tak samo Allegro Pay wypuściło kartę, ale ja jeszcze nie widzę w zakupach na przykład Allegro Pay'a w innych sklepach, czy PayPal w sklepach, w których nie było PayPal. Więc jeszcze wydaje mi się, że to nie, przynajmniej na moich danych, to nie rośnie tak, żeby już było zauważalne. Dopytam Ewa, czy jakby moje przekonanie było takie, że to rozwiązanie Allegro Pay było dostępne w ramach ekosystemu Allegro. Czy to już wyszło też na zewnątrz? No według mnie tak. A, okej, tak, to oni ciekawe. wypuścili karty, takie wiesz, plastiki, którymi możesz płacić poza Allegro. Tak samo PayPal. Dobra. Tak? PayPal. Pytanie o doświadczenia użytkowników, ale to jakby oni, wiesz, no, to są eksperci, nie? Z tym jakby nie da się dyskutować. Natomiast ja tylko mówię o tym, że jakby z moich danych tego jeszcze nie widzę, żeby te karty gdzieś tam się przebijały, ale wiesz, co jest ciekawe? I właśnie przed naszym spotkaniem też odświeżałam sobie wiedzę i dane i dla mnie ciekawym jest to, jak w ostatnich tygodniach rośnie Apple Pay. Wiesz, że do tej pory Apple Pay był na poziomie 10%, 12%, a teraz jeszcze spojrzę, żeby nie skłamać Tobie, za sam kwiecień ja mam prawie 19%. Jak sobie zrobimy styczeń, kwiecień, to nawet mam Apple Pay 21%. Wiesz, gdzieś musi być jakby trigger, który popularyzuje tą metodę płatności. Czy to jest bardzo proste? Długo nie rosło. Bardzo proste to jest, prawda? To zakupy, jak kupujesz przez aplikację, teraz nawet nie trzeba PIN-u wpisywać, tak? Czy ktoś okiem
Tak. zatwierdza płatność, czy dotknie palcem i masz zapłacone. Także, czyli ta użyteczność jest bardzo wysoka Mhm. na wygodę płatności. Jeszcze pamiętam, co prawda za czasów mojej pracy korporacyjnej, jak pay by linki były w okolicach 50%. Minęło kilka lat i zobacz, Ewa, jak bardzo ten rynek Tak. się zmienia, czyli krótko mówiąc trzeba być bardzo czujnym, czy jak zarządzasz płatnościami u klienta, bo mówimy też do ludzi, którzy chcą pracować w e-commerce, w digitalu, czy już są, a są na początku swojej drogi, no to trzeba być czujnym, bo przewaga nigdy nie jest dana na zawsze. No, to E, prawda. Jesteśmy w podcaście od Juniora do Digital Pro, także no nie omieszkam też, Ewa, Cię trochę podpytać, nie jesteś już trochę na rynku, bo to jest najciekawszy chyba element, albo jeden z ciekawszych dla naszych słuchaczy, widzów, jak Ty rekrutujesz albo rekrutowałaś ludzi, którzy nie mieli jeszcze zbyt dużego doświadczenia. To na jakie elementy zwracałaś uwagę? Mhm. Rekrutowałam, wiesz, mam w w moim doświadczeniu takie właśnie sytuacje, w których dawałam szansę ludziom bez doświadczenia albo z bardzo niewielkim doświadczeniem, typu rok, 2. Wiesz co, dla mnie niezależnie od tego, kogo szukam, to dla mnie jest ważne, czy dana osoba jest kreatywna. I to właśnie dlatego, Adam, dokładnie z tego powodu, o którym Ty przed chwilą powiedziałeś, bo ten nasz świat się tak bardzo dynamicznie zmienia, że dzisiaj jesteś ekspertem od tej metody płatności, która może się za 3 lata, za 5 lat okazać wcale nie topowa. I wydaje mi się, że dzisiaj najbardziej cenioną kompetencją jest kreatywność i taka elastyczność, w sensie umiejętność dopasowania oferty produktu do czasów. Umiejętność łączenia kropek. Czym jest hiperpersonalizacja, na którą uważam, że za chwilę jakby będą wszyscy stawiali. Hiperpersonalizacja jest niczym innym niż umiejętnością odczytywania znaków, tak, wielu danych, wyciągania tych, które mają wartość dla użytkownika, tak, Jak z w tego rekrutacji. oceanu. Jak w rekrutacji, nie? Więc ja odpowiem Ci jedno, ja zawsze szukałam ludzi kreatywnych, z pasją, z takich, którzy wiesz, nie boją się trudnych tematów, nie potrzebują, właśnie ja wiem, że są różni ludzie, nie chcę tutaj dyskredytować, ale ja lubię mieć w zespole osoby, które są bardzo samodzielne i które nie potrzebują, wiesz, takiego prowadzenia za rączkę, to znaczy one nie muszą mieć kompletu informacji, żeby pójść dalej. Potrafią te informacje sami zdobyć, które są otwarte na testowanie różnych hipotez. My nie musimy zawsze mieć racji, ale musimy mieć odwagę i chęć do tego, żeby sprawdzić coś, nawet nie w 100% skończone, po to, żeby zdobyć informację, co poprawić, w którą stronę warto inwestować i stworzyć ten docelowy produkt. I takich ludzi szukam. I wiesz, dla mnie ma znaczenie to, jakie masz doświadczenie, wiesz, w jakich firmach wcześniej pracowałeś, czy co robiłeś w życiu. Natomiast ja wiem, że jeżeli masz te cechy, o których powiedziałam, to my możemy, wiesz, zrobić cokolwiek, w sensie pójść do jakiejkolwiek firmy i zrobić znowu fajne rzeczy, bo to jest zestaw takich uniwersalnych cech. Rozmawialiśmy jakiś czas temu o tym, czy ma znaczenie kierunek studiów, czy jakby wiesz, wykształcenie. Ja widzę, że coraz bardziej ma znaczenie wykształcenie wśród rekruterów. Natomiast powiem Ci, że z ręką na sercu ja rekrutowałam wiele razy i dla mnie to nigdy nie był warunek. Wiesz, Powiedz Ewa, bo to jest, ty jaki kierunek kończyłaś? Ekonomię na UW. Tak, na Uniwersytecie Warszawskim tam mieliśmy naprawdę wspaniałych wykładowców i tak jakby mogliśmy doświadczyć wielu aspektów tej ekonomii, ale wiesz, tak naprawdę ty studiując jeszcze nie wiesz, co ty chcesz w życiu robić, nie? Znaczy inaczej, może wiesz, ale nie masz tego przećwiczonego. I tak było w moim przypadku. Ja pamiętam rozmowę z moim wujkiem, który był profesorem prawa na jednym z uniwersytetów
w Polsce. I ja wtedy byłam, w liceum i on się mnie zapytał, co ja chcę studiować. Ja powiedziałam ekonomię. On mówi, no ale dlaczego chcesz studiować ekonomię? No i i co mu odpowiesz, nie? No dlaczego? Ja wtedy powiedziałam, że jakby moim marzeniem jest praca w banku. Mówi, no okej, jakby to mnie przekonuje. Ale wiesz, Adam, mając te kilkanaście lat, ja nie miałam pojęcia, co się w banku robi. Nie wiesz, nikt cię nie przygotowuje do tego, że się tam tworzy produkty, że no bank to mi się kojarzył, z takim oddziałem, księgowaniem pieniędzy i tak dalej. I ostatecznie ja w ogóle tam nie poszłam, w sensie nie poszłam w tym kierunku, pracowałam w bankach wiele lat, ale ja nigdy nie miałam do czynienia z księgowaniem produktu, z księgowaniem pieniędzy, z takim, takim wymiarem stricte finansowym. Ja bardziej poszłam, właśnie w tą kreację, w tworzenie, w procesy, optymalizację i to mi się spodobało, i jakby to kontynuowałam, więc oczywiście spróbowałam być analitykiem biznesowym na początku swojej kariery bankowej, ale bardzo szybko się okazało, że ja w tym w ogóle nie jestem dobra. Ja nie mam cierpliwości, nie jestem dokładna, ja lubię tworzyć, a nie tworzyć tabelki, nie? Jakby nie mam tych kompetencji i to mnie nudziło. Więc dopiero jak spróbujesz czegoś, to jesteś w stanie powiedzieć, czy to ci się podoba, czy nie. W teorii to może być różnie. Tak. Ewa, jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Skąd ty pozyskujesz informacje? Tak, żebyśmy też trochę wskazali tych miejsc młodym. Ale informacje w ramach biznesowe? digitalu tak, dokładnie. Co czytasz? Tak, bo to pytanie zadaję każdemu gościowi, też to podlinkujemy. Znaczy co, dla mnie LinkedIn jest skarbnicą wiedzy i ja szczerze mówiąc, ja zaczynam dzień i kończę dzień LinkedInem. Obserwuję tam ludzi, którzy publikują fajne insighty, fajne raporty. Nie lubię takich kopiowaczy, takich ludzi, co tam przekopiowują. Mam kilka osób, które obserwuję i z których zawsze jakby Podzielisz wyciągam. się kogo? Tak, może ktoś skorzysta z tego. Po podcaście wyślę ci profile tych osób. Natomiast co, dla mnie tam są najświeższe dane, nie? Także tam zobaczysz zawsze najszybciej, co się dzieje. Obserwuję też właśnie ten profil Strategy & Co., tą stronę PwC, oni bardzo fajne robią analizy. Lubię też patrzeć na Mobile Institute. Bardzo mi się podobają raporty, które oni robią, bo oni mają właśnie takie bardzo, bardzo praktyczne podejście i tam zdobywam informacje, których nigdzie indziej nie mogę znaleźć, ale też wbrew pozorom, bo ostatnio trochę było słów krytyki na temat Gemiusa, ale uważam, że Gemius robi, ja do tych raportów ich sięgam regularnie i za każdym razem wyciągam jakieś inne rzeczy, które akurat jakby mi są potrzebne w danej chwili, bo tam jest baza danych, tak bym powiedziała, tam jest źródło danych. Ewa, bardzo ci dziękuję. Czas nam dobiegł już końca, także mnóstwo ciekawych informacji. Jeżeli spodobał się tobie odcinek, zasubskrybuj nas. Raz w tygodniu, w poniedziałek na kanale zobaczysz nowy odcinek. Możesz nas znaleźć na YouTubie, na Apple Podcast, na Spotify'u. Także dzięki wielkie za twój czas i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.